Siema, tu wahacz. Renault Captur drugiej generacji po 5 latach od rynkowej premiery przeszło lifting, którego nie da się przeoczyć, ale nie tylko w przypadku wyglądu nadwozia zaszły zmiany. Sprawdźmy, co jeszcze się zmieniło i jak wpłynęło to na odbiór tego modelu. Odświeżenie nadwozia zdecydowanie jest jednak modyfikacją, która najbardziej zwracać będzie uwagę w przypadku testowanego modelu, bo Captur otrzymał zupełnie nowy przód o wyraźnie innej filozofii stylistycznej, bo dotychczas auto oparte było o dosyć delikatne i obłe linie, a teraz zyskało więcej ostrości i też masywności w projekcie zderzaka. Reszta nadwozia pozostała po staremu i trochę tego żałuję, przyznam, bo o ile po liftingu nie oczekiwałem poważnego przebudowania bryły, np. ingerencji w drzwi czy nadkola, to jednak tył dalej jest utrzymany w klimacie starego Captura i światła tam mogłyby doczekać się też większych modyfikacji niż jedynie lekkie wybielenie kloszy, byłoby bardziej spójnie. Fakt jednak zostaje, że samochód całościowo wciąż prezentuje się moim zdaniem bardzo dobrze, a lifting nadał mu efektu świeżości. Też powiew nowego poczuć można w przypadku testowanej wersji wyposażeniowej, bo od 2024 roku w gamie oferowana jest odmiana Esprit Alpine inspirowana sportową marką Renault, czyli właśnie Alpine. Wprowadza ona 19-calowe felgi o unikatowym wzorze, srebrne wykończenie zderzaków, przyciemnione oznakowanie producenta, a także dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem, co tworzy naprawdę ciekawy efekt. Pasujący do tego granatowy lakier wymaga dopłaty 2800 zł. We wnętrzu zmiany zaszły na konsoli centralnej z okazji nowych multimediów, o czym powiem za chwilę. Poza tym projekt deski rozdzielczej pozostał po staremu i wciąż moim zdaniem broni się on swoim wyglądem. W kabinie Esprit Alpine wprowadza inne wykończenie niektórych elementów, jak na przykład wstawki przed pasażerem, czy też obszaru koło uchwytów w drzwiach. Materiały mają ciekawszą fakturę niż w pozostałych odmianach, są również bardziej urozmaicone kolorystycznie, z akcentami nawiązującymi do barw flagi Francji i wypada to ładnie, chociaż też żałuję, że Renault wycofało się z dostępnego jeszcze jakiś czas temu w Capturze pakietu kolorystycznego, który też w mniej dopakowanych wersjach pozwalał na wykończenie części elementów we wnętrzu na pomarańczowo. Na fotelach w Esprit Alpine także spotkać można inne materiały, ale sama ich konstrukcja jest taka sama jak w pozostałych wersjach, czyli neutralna. Dosyć miękka, o niezbyt dużym wyprofilowaniu. Generalnie nie ma się tutaj czym zachwycać, ale i zastrzeżeń do foteli nie mam i sprawdzają się także w dłuższych trasach. Przejdźmy już do zmian na środku. Z konsoli centralnej zniknęły 3 pokrętła klimatyzacji. Teraz sterowanie nie odbywa się poprzez rząd przełączników powyżej, a wskazania są wyświetlane na ekranie. Prezentuje się to może mniej efektownie niż gdy były tutaj te 3 pokrętła, ale ponieważ wszystkie funkcje i tak mają swoje fizyczne przełączniki, to pod kątem ergonomii nie jest to moim zdaniem zmiana ani na plus, ani na minus. Wygląd panelu klimatyzacji uległ zmianie, ponieważ zmieniło się też oprogramowanie systemu inforozrywki na najnowsze rozwiązanie stosowane w Renault, czyli Open Air Link. Jest to bardzo pozytywna zmiana, to znaczy poprzednio Easy Link też dawał radę, ale Open Air Link jest od niego pod każdym względem lepszy. Mamy tutaj chociażby szybsze działanie, też ekran jest większy 10,4 cala i teraz co istotne występuje w każdej wersji w standardzie. No i mamy też tutaj integrację z usługami Google, co oznacza, że chociażby mapy działają bez podpinania smartfona, tak jakby ten smartfon był z aktualnością tras, z punktami zainteresowań, z tego typu sprawami. Jest też możliwość instalacji różnych aplikacji ze sklepu Google, więc świetna rzecz. Ekran domowy jest podzielony, można sobie dostrajać albo wyświetlić mapę na całości, albo dostosowywać to, co będzie się wyświetlało na dole. W innych miejscach, tak jak pokazywałem, interfejs jest przejrzysty, tak samo sytuacja wygląda w ustawieniach, nie ma tutaj żadnych problemów, aby dostroić samochód pod swoje preferencje. Jest też, jakby ktoś chciał, możliwość podpięcia bezprzewodowo Android Auto i Apple CarPlay, więc naprawdę jest to rewelacyjne rozwiązanie. W tej klasie samochodów trudno mi znaleźć lepsze. Mamy też tutaj asystenta głosowego. OK Google, ustaw temperaturę na 20,5 stopnia. Jasne, ustawiam temperaturę na 20. Potrafi odpowiadać pełnymi zdaniami. OK Google, ustaw nawigację do Pałacu Kultury. Działa to bardzo dobrze, jeśli chodzi o właśnie klimatyzację, nawigację. Nie można oczywiście takich rzeczy, jak na przykład związane z działaniem samochodu, sobie to w ten sposób dostrajać, ale interpretacja głosu w tych obsługiwanych obszarach jest wzorowa, jak na smartfonie. Jeszcze dopowiem, że prosząc samochód o zmianę temperatury, regulował on tylko jedną strefą, ponieważ dwustrefowej klimatyzacji w Capturze wciąż nie ma.
Do nowego systemu dostosowane zostały również elektroniczne zegary. W większej formie występują one w standardzie od wersji Esprit Alpine i w nich także można sobie wyświetlić mapy Google. Pod kątem estetyki, grafiki czy też ogólnego konceptu mamy do czynienia z tym samym, co było wcześniej, ale jednak zmianie uległa możliwość personalizacji. Tak jak kiedyś można było dostarać to, co będzie na środku oraz z prawej strony, tak teraz mamy kilka predefiniowanych tematycznych zestawów, ale możliwość modyfikacji tylko tego, co będzie z prawej strony i brakuje mi na tym najbardziej klasycznym widoku, że nie można sobie wyświetlić obrotów, a także średniego czy też chwilowego spalania. Może być albo to, a na środku jest tylko informacja o prędkości. To jest mało wygodne. Generalnie wciąż nie jest źle, ale tutaj jednak zwolennikiem zmian nie jestem. Na kierownicy za to poważne modyfikacje nie zaszły, to znaczy jest nowe logo Renault, ale jeśli chodzi o elementy sterujące, to z lewej strony wciąż mamy te odpowiadające za tempomat, z prawej strony steruje się elektronicznymi zegarami, wybór trybów jazdy, odbiór połączeń, bardzo rozsądnie jest to wszystko zaplanowane. Do obsługi multimediów służy joystick, który ukryty jest za kierownicą, więc trzeba się trochę nauczyć jego użytkowania, ale jego kształt jest niezmiennie stosowany w Renault od lat i niezmiennie moim zdaniem ergonomiczny. Zmieniły się za to w poliftingowym kapturze złącza. Z przodu 2 USB-A, zostały zastąpione C, zniknęło złącze AUX, a 12V pozostało po staremu. Z tyłu mamy kolejne 12V oraz znowu 2 USB w standardzie C. Szkoda, że chociaż jednego w standardzie A producent nie zostawił. Bezkluczykowy dostęp oraz uruchamianie samochodu wciąż umożliwia typowa dla Renault karta hands-free, bardzo cienka, lekka, w ogóle nie przeszkadzająca w kieszeni. Co pozytywne, wśród zmian wprowadzonych przez lifting nie znalazła się podwyżka ceny wyjściowej. Wciąż ten model kosztuje od 85 500 zł, przy czym teraz bazowa wersja nazywa się Evolution zamiast Equilibre, co zapewne będzie ułatwieniem dla wymawiania przez osoby spoza Francji. Środkowa odmiana zachowała swoją nazwę Techno, ale straciła niestety jeden układ napędowy, to znaczy benzynę 1.3 TCE 140 koni mechanicznych z automatem. Obecnie automatyczna przekładnia zarezerwowana jest wyłącznie dla najmocniejszej 158-konnej benzyny, która w cenniku oznaczana jest jako 160 i która znalazła się w egzemplarzu testowym. W gamie jest też oczywiście miejsce dla hybrydy e-Tech 145 koni i po tym ruchu widać, że to właśnie na najbardziej zelektryfikowaną jednostkę Renault chce kierować uwagę klientów i nie chce, aby 140-konna benzyna ją przesadnie kanibalizowała. Na szczycie cennika zaszła kolejna zmiana, bo zarezerwowana tylko dla hybrydy odmiana e-Tech Engineered została zastąpiona przez Esprit Alpine, które teraz można zamówić również z benzyną 158 koni mechanicznych. Pod kątem wyposażenia Esprit Alpine skupia się na dodatkach stylistycznych, ale nie tylko, bo wprowadza też rzeczy użytkowe, jak podgrzewaną kierownicę, aktywny tempomat czy przednie czujniki parkowania i poziom jest już w tej wersji naprawdę solidny jak na małego crossovera, ale też niekompletny, bo dopłacić trzeba chociażby do podgrzewania foteli czy kamer 360 stopni. Na szczęście dodatki zgrupowane są w nieprzesadzonych cenowo pakietach. Egzemplarz testowy został wyposażony prawie we wszystko, co się da. Brakowało w nim tylko audio Harman Kardon i skończyło się to jego ceną wynoszącą 138 000 złotych, co jest już konkretną kwotą jak na auto tego typu i wypada testówkę traktować trochę jako punkt odniesienia do analizy, z czego można zrezygnować, konfigurując egzemplarz dla siebie. Robiąc to pewnie zatrzymałbym się na środkowej wersji Techno, wspartej kilkoma pożądanymi dodatkami, bo oferuje ona najrozsądniejszy przelicznik ceny na to, co naprawdę niezbędne jest z wyposażenia. Poważnie rozważałbym też wariant 1.0 TCE 100 koni z fabryczną instalacją LPG, bo jest to naprawdę oszczędna jednostka napędowa do auta tego typu. Myśląc o takiej skromniejszej, ale wciąż rozsądnej konfiguracji, Captura można mieć też za około 100 000 zł albo 1291 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV i firma Carlis Polska. Ratę taką można mieć przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free można zgarnąć też podstawienie wybranego auta pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem jest w opisie filmu. Odmianę Techno zestawiać można z dowolnym układem napędowym przewidzianym do Captura, dlatego czas powiedzieć, czy warto dopłacać do najmocniejszego silnika w tym modelu, o jakby nie patrzeć miejskim charakterze z racji rozmiarów, które wynoszą 424 cm długości i 179 cm szerokości. W przypadku 158-konnej wersji mamy do czynienia z 4-cylindrowym 1.3 TCE połączonym z 7-biegowym automatem EDC, wspartym miękkim układem hybrydowym 12V.
Pozwala on podczas jazdy na tymczasowe wygaszanie benzyny, gdy nie jest dotykany żaden z pedałów, a auto wchodzi wtedy w tryb żeglowania, gdzie nie zużywa paliwa, a także mniej wytraca prędkość niż z włączonym silnikiem. Żeglować można też przy wysokich prędkościach. Dodatkowo w powtarzalny i łatwy do przyswojenia sposób mogłem spowodować wyłączenie spalinowca, więc jest to ciekawy dodatek pozwalający na zmniejszenie zużycia paliwa. 1.3 TCE odpala się ponownie po dotknięciu jakiegokolwiek pedału i robi to na tyle szybko, że żeglowanie nie wpływa negatywnie na bezpieczeństwo. Dzieje się to również bez żadnych szarpnięć, ale za to wybudzanie silnika na postoju przez system start-stop jest już odczuwalne i przy miękkim układzie hybrydowym spodziewałbym się, że taka przypadłość nie będzie występować. Poza tym nie mam zastrzeżeń do kultury pracy 1.3 TCE, bo ma neutralny, dyskretny dźwięk, nie pojawiają się również jakieś wibracje. Jest w tym też zasługa skrzyni, która stara się trzymać benzynę nawet podczas lekkiego przyspieszania na obrotach w okolicach 1800-2000, gdzie osiąga ona przy okazji lepszą dynamikę. Redukcję biegów automat EDC robi bez przesadnego wymuszania tego na nim, a zmiany są płynne i też odpowiednio szybkie jak na samochód tego typu. Z kolei szybkość całego Captura z 1.3 TCE 158 koni można postrzegać nawet za zbyt dużą jak na taki model, to znaczy nie mówię tego oczywiście w kontekście, że mamy do czynienia z potworem drogowym, w którym strach jest wciskać gaz, ale w takim, że Captur nie zachęca ogólnie do jakiejś ostrej jazdy i moc w okolicach 130-140 koni byłaby dla mnie i jak sądzę wielu innych kierowców tu wystarczająca, a i nawet bazowy wariant z instalacją LPG o mocy 100 koni mechanicznych, żeby sobie na luzie dojechać do celu z moich doświadczeń w takim nadwoziu byłby ok. Dlatego szkoda, że producent zrezygnował obecnie z tańszego 140-konnego TCE z automatem, jeśli ktoś nie chciałby samemu zmieniać biegów, a chciałby z kolei trochę mniej zapłacić, bo jednak hybryda e-Tech o podobnej mocy 145 koni oznacza podwyżkę o 8000 zł nawet względem testowego, mocniejszego wariantu. Jeśli ktoś jednak zdecyduje się na obecną w prezentowanym egzemplarzu benzynę, to może liczyć na takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Osiągi takie pozwalały mi bezpiecznie podróżować bez wysilania jednostki napędowej, ale też nie powiem, aby tą moc jakoś bardzo się w Capturze na co dzień czuła. Podczas normalnej jazdy 1.3 TCE w Warszawie potrzebowało około 7-7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem wskazania komputera oscylowały wokół 5,5 litra, a rozpędzając się do okolic 120 km na godzinę na ekspresówkach spalanie rosło do 6,5 litra. Pod kątem właściwości jezdnych Captur nie zmienił się wraz z odświeżeniem i wciąż można zaliczyć je do silnych stron tego modelu. To znaczy mamy tutaj rozsądny balans pomiędzy dobrą pewnością prowadzenia, a pożądaną w takim małym crossoverze neutralnością. Układ kierowniczy nie ma luzów i zapewnia całkiem niezłą precyzję, a zarazem bez względu na wybrane ustawienia jazdy oferuje dobrą płynność prowadzenia. Zawieszenie nie jest przesadnie bujające w zakrętach, ale też odpowiednio zmiękcza nierówności i wspominany balans można również w tym aspekcie znaleźć, a mniejsze felgi w odmianach innych niż Esprit Alpine pewnie przesuwają jeszcze wrażenie w kierunku komfortu. Z kolei na parkingach dostaje się dosyć lekko pracującą kierownicę i na ustawieniach komfortowych manewrowanie jest optymalne. Wybór trybów jazdy Multisense oferowany jest od wersji Techno. Pod kątem widoczności przez dosyć opadający przód wyczucie jego krańców nie jest wciąż trudne z racji na wymiary, ale bryła nadwozia nie ułatwia go jakoś dodatkowo. Z tyłu mamy dosyć wysoko poprowadzoną szybę i też duże, nie dające się złożyć zagłówki, które zasłaniają części po bokach. Kamery wraz z liftingiem niestety nie zmieniły swojej jakości i jest ona już jak na dzisiejsze czasy kiepska, a obraz jest rozmazany. Wciąż jednak z zestawu kamer da się korzystać, tym bardziej, że dobrze kontrolują one perspektywę, jednak pozostałbym w tym modelu tylko na kamerze cofania, a opcjonalny system 360 stopni sobie odpuścił. Dekoracyjne oświetlenie w nowym Capturze składa się tak jak przed liftingiem z LEDowych pasków na drzwiach. Zniknęła niestety lampka oświetlająca przestrzeń pod dźwignią zmiany biegów. Teraz jest tam zupełnie ciemno. Można modyfikować kolorystyką tych LEDowych elementów, albo można sobie wybrać jeden z kolorów na takim kole,
albo można ustawić, że będzie się to dostrajało w zależności od różnych warunków oświetleniowych, tego typu spraw. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały, tak jak dotychczas, na kolor biały, neutralny i zapewniający odpowiednią czytelność. Gdy się zmieni kolory w menu, dostrajają się również akcenty kolorystyczne na ekranach. Przednie światła Captura najbardziej zwracają uwagę wprowadzonym wraz z liftingiem wzorem na zderzakach, który służy za segmenty do jazdy dziennej, a powyżej umieszczone zostały kierunkowskazy. Wszędzie na froncie mamy LEDy. Ta sama technologia występuje w kierunkowskazach w bocznych lusterkach. Z tyłu światła nie przeszły wyraźnych modyfikacji, co skutkuje wciąż ładnymi pozycyjnymi i wciąż niestety żarówkowymi kierunkowskazami, które nie pasują do LEDowego otoczenia i wraz z liftingiem zdecydowanie spodziewałbym się tutaj unowocześnienia tego elementu. Światła w Capturze wraz z liftingiem nie uległy zmianie i wciąż mamy w ich przypadku do czynienia ze statycznymi LEDami, które umieszczone zostały w odpuśnikach. Precyzja pozioma odcinania obszaru jasnego od ciemnego wypada w nich przeciętnie, moc świecenia jest ok, więc jest to takie standardowe rozwiązanie. Szkoda tylko, że wraz z liftingiem Renault nie wprowadziło nawet w opcji czegoś bardziej zaawansowanego. Na tylnej kanapie, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie, to na nogi mam taki, niezbyt duży, ale jednak jakiś zapas wolnej przestrzeni. Szyberdach nie zabiera miejsca nad głową, ponieważ jego osprzęt kończy się tutaj, a głowa ląduje dopiero tutaj i gdy ja się konkretnie wyprostuję, to lekko tylko stykam się włosami z podsufitką, bez tego wyprostowania się już kontaktu nie ma, więc jest ok. Tunel środkowy jest w testowanym modelu w umiarkowanym stopniu wystający. Tylna kanapa w Capturze nie ma rozkładanego podłokietnika, ma za to możliwość przesuwania przód-tył. Ja pokazywałem ilość miejsca na nogi przy maksymalnie odsuniętej do tyłu, ponieważ gdy się on maksymalnie przesunie do przodu, no to tej przestrzeni na nogi w ogóle nie ma, ale wtedy zwiększa się ilość miejsca na bagaże. Dokładnie z 484 do 616 litrów. Bagażnik ma dosyć wysoki próg załadunkowy. Otwór jest niezbyt szeroki, ale za to solidny na wysokość. Mamy także regularne kształty. Po bokach jest po haczyku na jakieś torby. Podłoga jest podwójna, można tą półkę albo opuścić, albo zupełnie zdemontować, a pod już tą właściwą, w testowanym egzemplarzu, znalazło się koło zapasowe. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu to 1596 litrów. Przy półce bagażnika w wyższym położeniu dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, Renault Captur zaliczyło moim zdaniem udany lifting, bo jakichś ogromnych zmian ten model i tak nie potrzebował, a dzięki wyraźnym modyfikacjom w projekcie nadwozia, a także zastosowaniu nowych i bardzo udanych multimediów, model ten zyskał odpowiednią porcję świeżości na kolejne lata. Egzemplarz, który pokazywałem, jest dosyć ekstremalną propozycją, ale cennik Captura pozostał na tyle, powiedzmy, rozciągnięty, a standardowe wyposażenie na tyle rozsądne, że chcąc wydać mniej, też można znaleźć wartą uwagi konfigurację. I to wszystko, co przygotowałem o odświeżonym Capturze. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis Polska i ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!